Hej, witam na moim kanale. Dziś będzie bardzo luźny filmik, idealny do niedzielnej porannej kawy. Mianowicie postanowiłam zajrzeć do swojej szuflady z próbkami, ponieważ mam ich całkiem sporo i przyznaję, że tak jak bardzo lubię próbki dostawać, tak bardzo rzadko ich używam. Tak naprawdę tylko jeżeli jest to produkt, którym jestem bardzo zainteresowana w danym momencie. Natomiast całą resztę po prostu wkładam do tej jednej szuflady i zapominam. Dlatego pomyślałam, że może to być fajny pomysł na filmik i wyciągnęłam z tej szuflady tak naprawdę cały makijaż twarzy. Jedyne czego tutaj brakuje to produktów do brwi, dlatego też nałożyłam sobie już w brwi ten żel z Anastazji i na odpowiednim etapie makijażu dojadę sobie troszeczkę kredką tam, gdzie mi brakuje. Natomiast cała reszta, łącznie nawet z mgiełką do twarzy i cieniami, znajduje się tutaj. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zabieram się za makijaż. Większość próbek, jakie tutaj mam, są to produkty, których nigdy nie używałam. Jestem więc ciekawa, czy znajdę tutaj coś wartego uwagi. Zacznę jednak od kremu, ponieważ swoją pielęgnację nałożyłam dosyć wcześnie rano, w tej chwili jest już po południu. I nałożę sobie taką próbkę kremu z Laneige o nazwie Waterbank i jest to taki krem, który ma w sobie zawierać kwas hialuronowy, być idealny dla cery suchej i być bardzo nawilżający. Także zaczynam od razu od naniesienia trochę tego kremu na twarz. Nałożę go trochę na twarz, aczkolwiek nie jakoś masakrycznie dużo, ponieważ tak jak mówię, już pielęgnację dzisiaj nakładałam, także nie jestem jakoś bardzo wysuszona, ale akurat przy cerze suchej nie zaszkodzi nigdy dodać tego nawilżenia. Także pomyślałam, że zacznę od kremu. Pierwsze wrażenia bardzo przyjemne, natychmiastowo wchłonął się. Tak naprawdę już czuję taką lekką, lepką warstwę na twarzy. W teorii więc mogłabym od razu nakładać podkład. Natomiast znalazłam w swoich tutaj próbkach również primer. To jest ten klasyczny od Smashboxa Photo Finish, którego zresztą mam małe opakowanie w swojej szufladzie, ale uznałam, że skoro mam próbkę, to będę używać próbki, ponieważ chciałabym dzisiaj jak najwięcej tych próbek jednak zużyć. I ten Photo Finish to jest taki typowy silikonowy primer. Całkiem ładnie wypełnia pory, dlatego cera jest ujednolicona. Aczkolwiek przyznaję, że ja preferuję tą wersję nawilżającą primera ze Smashboxa. Skupiłam się tutaj nim na strefie T oraz policzkach, żeby właśnie te pory trochę wypełnić. Natomiast tutaj już na boki nie będę go nakładać. Jeśli chodzi o podkłady, miałam tutaj naprawdę bardzo dużo do wyboru. Postanowiłam natomiast wybrać podkład od Guerlain, głównie dlatego, że ta próbka jest naprawdę duża i wydaje mi się, że spokojnie nią wykonam makijaż twarzy. Często te próbki są takie, raczej żeby sprawdzić kolor. Jest to ten z serii Gold Skin, niestety w wykończeniu matowym. Mówię niestety, bo znowu cera sucha i preferuję takie raczej rozświetlające wykończenia. Natomiast zobaczcie, że jest tutaj naprawdę solidna porcja tego podkładu. I wydaje mi się, że ten kolor też powinien być dobry, ponieważ jest to 0N, czyli tak naprawdę pierwszy neutralny z tych najjaśniejszych kolorków. Z tego co wyczytałam, ma być to podkład kryjący. Jeżeli chodzi o ilość, na pewno starczy mi na całą twarz, także tutaj już jest ulga. Zacznę może od sprawdzenia koloru, tak tutaj na żuchwie. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że nie będzie źle. Całkiem ładnie mi się tutaj zlewa z szyją. Także nakładam resztę. Ale już czuję, że jest taki rzeczywiście matowy i dosyć suchy. Póki co nie wygląda źle, ale czuję, że to jest dla mnie jednak zbyt matowy produkt. Myślę, że gdybym nie nałożyła tego primera i kremu przed chwilą, to byłoby słabo. Jeżeli chodzi o krycie, myślę, że można by to podciągnąć pod średnie. Rzeczywiście zakrywa to, co ma zakrywać. Nie jest jakiś ciężki, nie czuję go na twarzy. Ale widzę, że na tym policzku niestety podkreśla mi tutaj suche skórki. Nieładnie się nałożył. Ta strona wyszła nieco lepiej, ale też wydaje mi się, że tutaj z bliska widać, jak moja skóra przebija i jak nie siedzi po prostu równo na niej. Z tej jest masakra. To jest zdecydowanie zbyt matowy produkt dla mojej skóry. Nie, to zdecydowanie nie jest produkt dla mnie. Mimo, że zobaczcie, prawie go nie zużyłam. Naprawdę tak 2 razy, może 3 umoczyłam lekko palec i to wszystko. Szkoda, bo jeżeli byłby fajny, to na pewno miałabym tutaj jeszcze dobrych kilka użyć. Być może jeszcze raz dam mu szansę i użyję go po prostu na takiej nawilżającej bazie.
Nie jestem pewna, czy ten primer ze Smashboxa trochę mi tutaj planów nie pokrzyżował. Nie będę więc go dokładać więcej. W tych miejscach, gdzie potrzebuję większego krycia, użyję korektora. I jako korektor mam próbkę od Hourglass Vanish Airbrush Concealer. I tutaj jest o tyle fajnie, że mam aż 4 próbeczki, także mogę zobaczyć te dwa, myślę, pierwsze kolory. Jeden wygląda na bardziej neutralny, drugi jest już różowawy. Po wyjęciu mam taki fajny blister z samymi kolorami, z tyłu są też podpisane, także nie ma problemu. Także zacznę od tego pierwszego kolorku krem. Zobaczę też swatch tego Silk. Aczkolwiek tutaj to już w ogóle wygląda dosyć ciemno. No, różnica między tymi dwoma kolorami jest dosyć znaczna. Ten jaśniejszy to krem i jest to drugi w kolejności jasny kolor. Silk, czyli ten z tej strony, ten bardziej żółty, on jest 4 w kolejności, także wiemy przynajmniej, że jest coś jeszcze pomiędzy nimi, co wydaje mi się bardzo trafne, ponieważ różnica między nimi jest dosyć znaczna, przynajmniej na żywo. No i już wiem, że jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie kolor Silk odpada, jest za ciemny i zbyt żółty. Nabrałam sobie więc tego krem tutaj na wierzchnią część dłoni i na początek pędzelkiem nakładam tutaj w okolice oczu, czy pod oczami. O, jest bardzo kremowy. Mi na oko tutaj weszło, chociaż ja nie lubię akurat korektora na oczy nakładać. Ale taka maciupka ilość wystarczyła w sumie na całą okolicę pod oczami. Super. Jest naprawdę niezwykle kremowy. Krycie według mnie ma naprawdę znakomite. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Zwłaszcza po tym fal starcie z podkładem. Bardzo jestem miło zaskoczona tym korektorem. Trochę palcem wklepię go na brodę, bo tu mi trochę tego krycia brakło jednak. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem jego kremowości. Dalej zostało mi chyba z 85% próbki tutaj na dłoni, także postaram się ją gdzieś tutaj na bok odłożyć i może jeszcze jutro wykorzystać, żeby potwierdzić, że ten produkt mi się podoba. Ale tak, to jest dokładnie to, czego szukam w korektorze. Jest krycie, jest też kremowy, ale nie wchodzi tutaj w zmarszczki pod oczami. Bardzo ładnie. Dam temu teraz trochę przyschnąć. Jako bronzera będę używać tak naprawdę też korektora, natomiast w ciemniejszym odcieniu. I do tego użyję sobie tutaj tej próbki Milk All Over Cream Concealer. Ja go tutaj mam w takich 4 kolorach. I tak myślałam, żeby albo tym drugim, albo trzecim, może też je wymieszam, pobawić się tutaj jako bronzerem. Myślę nawet, że ten jaśniejszy będzie lepszy. Ten kolejny jest już dosyć pomarańczowy. Do tego celu używam pędzelka. Zaczynam sobie od tej strony tym razem. Kolor wydaje mi się całkiem fajny. Przypomina mi nieco Power Boost od Rare Beauty. On też jest właśnie taki ciepły, ale mimo wszystko jasny. A swoją drogą widziałam właśnie, że Rare Beauty wychodzi z dodatkowymi 3 kolorami tych bronzerów w sticku. Jeden z nich bardzo mnie zainteresował. Wszystkie 3 zresztą są bardziej neutralne, ponieważ w obecnej ofercie przeważają kolory ciepłe, takie mocno żółte. Ja mam 2 kolory, najjaśniejsze oczywiście, i oba są naprawdę dosyć żółte. Także bardzo jestem ciekawa tego najjaśniejszego z neutralnymi podtonami. Jak się pojawi, to pewnie go gdzieś zakupię. I tak naprawdę ta mała próbka starczyła mi tylko do użycia jako bronzer. Dlatego cieszę się, że użyłam jej właśnie w tym celu. Tego właśnie się obawiałam, szukając odpowiednich próbek, że któregoś produktu może być za mało. I nałożę sobie od razu róż, ponieważ róż też mam w formie kremowej. Mam tutaj taką próbkę od Rose Ink i 3 przepiękne róże w kremie. I skłaniam się raczej ku temu różowemu pierwszemu kolorowi o pięknej nazwie Azalia. Bo co prawda mam też tutaj taką próbkę od Westman Atelier, którą też planuję użyć. Natomiast planuję z niej użyć tylko rozświetlacz, ponieważ zarówno ten bronzer w kolorze Biscuit, jak i róż Petal mam w swojej kolekcji w pełnowymiarowych opakowaniach. Natomiast mój rozświetlacz jest trochę w innym odcieniu, dlatego chętnie wykorzystam ten rozświetlacz, ale jeżeli chodzi o róż, to sięgnie tutaj po Rose Ink. Tak ten kolorek wygląda na palcu. Bardzo ładnie Wam powiem, bardzo kremowy produkt. Nie wiem czemu, ale miałam wrażenie, że on będzie bardziej płynny. To jest jednak taki typowy kremowy róż. I zrobię tutaj takie 2 kropeczki. I rozblenduję pędzelkiem. No kolorek jest przepiękny.
Bardzo naturalny, bardzo taki właśnie jak preferuję. Przypomina mi w sumie trochę Petal z Westman Atelier. To samo po drugiej stronie. I w teorii jest fajnie, ale jakoś kusi mnie, żeby dodać go trochę więcej. Dlatego delikatnie tak po kropeczce tylko dodam tutaj na skroniach. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Tak, to jest dokładnie ten efekt, o który mi chodziło. Jest fajnie. Tak, obserwuję tę okolicę pod oczami i widzę, że dalej nie zważył mi się korektor. Bardzo mi się podoba, na razie chyba najbardziej z tego wszystkiego. Ale zabieram się za próbkę od Westman i użyję rozświetlacza w kolorze Lit. I on ma taką piękną, niebieską poświatę. Ciekawa jestem, czy będzie widać to też na policzku. Na razie tak lekko palcem. I to zdecydowanie już takiej bardziej balsamowej konsystencji. Pod palcem czuć takie masełko. Ale niebieskości na twarzy nie widzę. Zresztą nie spodziewałabym się, że rzeczywiście będzie niebieski. To jest jednak Westman. Natomiast jest to taki fajny, chłodny kolor, który może się bardzo bladziochom spodobać. Bardzo ładnie, tak naturalnie to wygląda. I myślę, że przyszedł teraz czas na troszeczkę pudru, tak dosłownie tyci w strefie T. I tutaj mam taką małą próbkę od KVD. Jest to puder Locket. Translucent, także bezkolorowy. Ta próbka spędziła w mojej kolekcji co najmniej rok. Nie dlatego, że coś z nią było, ale osypałam goszulkę. Nie dlatego, że coś z nią było, ale ciągle jakiś puder do mojej kolekcji przybywał i nie było zwyczajnie okazji. Tak sobie wmawiałam, że wezmę go sobie, jak będę jechać w jakąś podróż, ale to wtedy brałam jakiś inny puder, który albo testowałam, albo był jakiś mój ulubiony w tym momencie. Natomiast widzę, że to był błąd, bo puder jest przepiękny. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak dobrze będzie wyglądał na twarzy. Zwłaszcza na tym matowym podkładzie, który wysuszył mnie do cna. Póki co nie zebrał mi się w żadnych załamaniach. Wygląda naprawdę fajnie i świeżo. Dobrze, podkreślę sobie teraz lekko brwi kredką, już poza wizją, ponieważ nie jest to próbka. I zaraz wracam i zajmiemy się oczami. Brwi lekko podkreślone, standardowo kredką od Anastasia Browies. I słuchajcie, przechodzimy do oczu. Jeżeli chodzi o bazę, mam tutaj tą klasyczną bazę od Urban Decay, nawet w kolorze original, także wszystko po staremu. Dawno temu korzystałam z tej bazy, ale to było naprawdę co najmniej 6 lat temu. Także chętnie sobie przypomnę, jak ona działała. Natomiast mam też, słuchajcie, dwa cienie, oba od Nataszy Denony. Jeden to taki w kolorze Moonstone, który jestem dziwnie pewna, że istnieje już w którejś palecie, ale no nie przypomnę sobie teraz za Chiny, która to paleta jest. To znaczy jest tutaj napisane, że jest to w tej piątce Nataszy numer 4, natomiast wydaje mi się, że on jest również w którejś z tych paletek MIDI. Oraz mam tutaj też takie malutkie cudeńko, również od Nataszy, kolorek Helios, paletki retro. Paletkę retro mam i używam, dlatego tego cienia pojedynczego nigdy jakoś nie czułam potrzeby użyć. Natomiast na potrzebę dzisiejszego filmu oczywiście użyję. Mając tylko dwa cienie błyszczące, za wiele nie zdziałam. Bronzer też miałam w kremie, więc za bardzo nie chcę go używać w załamaniu. Będzie więc makijaż bardzo prosty, tylko tymi dwoma cieniami. Ale zacznę delikatnie od nałożenia tej bazy z Urban Decay. Że najpierw pozbędę się tego, co tu jest. O. Ta baza kiedyś rzeczywiście była w mojej kolekcji, używałam ją dosyć często na zmianę z Paint Potem z Maca, ale szczerze mówiąc za wiele o niej nie pamiętam. Że może to znaczyć, że po prostu była dobra, robiła robotę, ale nie na tyle, żeby w mojej kolekcji być aż od tego czasu. Ale bardzo przyjemnie się rozprowadza, leciutko, jestem dobrej myśli. Dam jej teraz chwilę, a porozmawiam z Wami o produktach do ust, które mam, ponieważ tych próbek do ust też mam dosyć dużo, natomiast stwierdziłam, że użyję albo tej. Pierwsza to jest Giorgio Armani Lip Power. Tutaj do wyboru mam takie 3 piękne kolorki. Jest też fajny pędzelek do ust. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest też ta seria szminek od Armani, która jest akurat polecana i znalazła się w kilku ulubieńcach zeszłego roku youtuberek, przynajmniej których oglądam. Także ten produkt zdecydowanie mnie ciekawi. Natomiast mam też tutaj Dior Addict od Diora. I tutaj również mamy przepiękne kolory oraz malutki pędzelek. Dla przypomnienia ta seria Dior Addict wygląda tak.
I z tej serii akurat nie mam żadnej szpineczki, dlatego też chętnie bym spróbowała któregoś z tych kolorów. Jeżeli chodzi o wykończenia, widzę, że to są szminki błyszczące. Natomiast Armani jakoś nie mówi, czym jest. Jest napisane tylko, że jest to Longwear Vivid Color. Czyli domyślam się, że raczej będzie to formuła matowa, ale pewności nie mam. Oczy nam wyjdą bardzo jasne i takie nudziakowe, więc możemy poszaleć z kolorem. Ale zacznę od oczu. Nałożę więc ten jaśniejszy kolorek Moonstone w wewnętrznej części oka. W zewnętrznej nałożę Helio z paletki Retro i jakoś bardzo nie będę z nimi kombinować dzisiaj. Baza jest klejąca, ale tak bym powiedziała przyjemnie klejąca. I widzę, że ten kolorek Moonstone jest to przepiękny, jasny, szampański kolor, którym równie dobrze mogłabym zrobić całą powiekę, wytuszować rzęsy i byłoby tyle. Ale wykorzystamy też ten kolorek z Retro. Muszę sprawdzić, w której palecie jest ten Moonstone, bo naprawdę kojarzy mi się, że on w jakiejś palecie jest. Nie jest to oczywiście jakiś wyjątkowy, oryginalny kolor. Raczej bym powiedziała taki typowy, basicowy, idealny do makijażu dziennego. Dobrze, drugą stroną tego samego pędzelka nakładam Helio. I zacznę może od tego oka. I to już jest taki piękny brąz z nutką śliwki. Taki typowy kolor dla palety Retro. Zobaczcie, jak ładnie mi się rozblendował. W sumie cały czas tym jednym pędzelkiem robię makijaż. Z tą stroną płaską, większą powierzchnią nakładam kolor. Samym czubkiem rozcieram i generalnie wszystko się robi samo. Kolorek też jest przepiękny. Też również mógłby być użyty na całej powiece. Jako taki kolor do makijażu dziennego. I zostawię te oczy takie jasne, ponieważ myślę, że pójdziemy w jakąś czerwień na ustach. Zanim jednak usta nałożę maskarę na rzęsy i tutaj mam próbkę od Benefitu Bad Gal Mascara. Też klasyk, można by powiedzieć. Nie jest to absolutnie żadna nowa maskara. Natomiast bardzo fajna próbeczka. I generalnie zazwyczaj, jeżeli da się wybrać próbkę maskary, to właśnie wybieram ją. Tak wygląda szczoteczka. Nie jest to mój ulubiony typ szczoteczki, natomiast używam tego po prostu, co mam. Miałam jeszcze jedną maskarę do wyboru, bodajże firmy RMS, ale nawet nie jestem pewna, czy ona jest dostępna w Polsce. Ja też, szczerze mówiąc, jakoś bardzo się nią nie interesowałam, więc uznałam, że Benefit będzie lepszy. Maskara, muszę przyznać, bardzo mi się podoba. Jest to taka typowa maskara dodająca objętości, niekoniecznie jakoś bardzo wydłużająca, ale z tą szczoteczką współpracuje mi się lepiej niż sądziłam. Jest nią dosyć łatwo tutaj dojechać do zewnętrznego kącika. Zazwyczaj sobie już brudzę powiekę albo wtykam sobie szczoteczkę do oka, także duży plus. Jest taka giętka, mam wrażenie, ta końcówka. A jednocześnie nie nabiera bardzo dużo tuszu, także nie robią nam się tutaj żadne zbitki i sklejone rzęsy. Ta strona wydaje mi się bardziej wydłużona. Nie wiem, może to jest kwestia perspektywy albo po prostu tego, że tutaj mam trochę dłuższe rzęsy niż tutaj. Ale jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że kiedyś próbowałam ją też takiej wersji miniaturowej, ale nigdy dłużej nie miałam. Chętnie ją jeszcze poużywam kilka razy, bo istnieje szansa, że do mojej kolekcji dołączy. Bardzo mi się podoba. No i przyszła kolej na usta. Wydaje mi się, że ten makijaż aż się prosi o czerwone usta. Jeśli chodzi o czerwienie, tutaj ta Armani jest dosyć żywa. Te są bardziej takie zgaszone, trochę ciemniejsze. Także dzisiaj użyję Armaniego, tej środkowej czerwieni, takiej soczystej. Kolorek nazywa się 400 i jest to też numer 400, także fajnie. No i oczywiście użyję też tego aplikatora, czyli malutkiego pędzelka do ust. No, pędzelek jest przesłodki, jest taki malutki, ale wydaje mi się, że będzie dosyć łatwy w użyciu na ustach. Że otworzyłam próbkę tutaj na środku, ten kolorek czerwony. No i nakładam najpierw tym pędzelkiem, zobaczymy, jak będzie źle, to wezmę taki normalnej wielkości pędzelek do ust. Kolor zapowiada się naprawdę ładnie. No, brak konturówki troszeczkę daje się we znaki. Ale robię co mogę, żeby jakoś to wyglądało. Udało się, słuchajcie.
Trochę mi to zajęło, ponieważ ten pędzelek jest naprawdę malutki. Myślę, że następnym razem użyję już jednak normalnego pędzelka do ust. Ale muszę przyznać, że kolor bardzo mi się podoba. To jest zdecydowanie czerwień taka w moim stylu. I o dziwo, nie jest to formuła matowa, jest dosyć błyszcząca, bardzo przyjemna na ustach, w ogóle jej nie czuć. To, czy rzeczywiście będzie się utrzymywała bardzo długo, to oczywiście Wam teraz nie powiem, ale w opisie postaram się dodać taką informację, jak długo ta pomadka wytrzymała na moich ustach. Ale co myślicie o całym makijażu? Mi się wydaje, że jak na makijaż wykonany wyłącznie próbkami, jest naprawdę świetnie. Kilka z tych produktów na pewno będę chciała wykorzystać ponownie. Także podsumuję teraz może, które produkty mi się sprawdziły i które chętnie jeszcze użyję, jeżeli mam więcej próbki, a które totalnie idą teraz już do kosza. Zacznę od pozytywów, czyli co mi się podobało. Na pewno ten korektor od Hourglass. Znakomite krycie, bardzo przyjemne pod oczami. W ogóle mi się nie zważył, co akurat rzadko się zdarza. Mówię oczywiście tutaj o tym momencie przed przypudrowaniem. Zazwyczaj troszeczkę mi wchodzą te korektory w zmarszczki. Muszę je przyklepać zanim przypudruję. Tutaj jednak nic nie musiałam robić. Także bardzo przyjemna formuła, duże krycie. Użyłam tego produktu naprawdę minimalną ilość, także wydaje mi się, że też będzie bardzo wydajny. Mam jeszcze sporo tutaj tej próbki, także na pewno w kolejnych dniach będę testować ten produkt bardziej. Bardzo przyjemny był również ten róż od Rose Inc. Przepięknie się blendował, nie ściągnął makijażu spod spodu. Ta próbka na pewno starczy mi na bardzo długo. Chętnie też użyję tych pozostałych 2 kolorów z tej próbki. Także nie jest to może produkt, który od razu polecę kupić duże opakowanie, ponieważ mam jeszcze dużo tych próbek. Natomiast biorę pod uwagę, że przy zużyciu tych próbek być może jeden z tych kolorów na jakiejś promocji zakupię sobie wersji dużej. Rozświetlacz od Westmana również znakomicie mi się sprawdził, co w ogóle mnie nie dziwi, bo uwielbiam Westmana Tilia. Natomiast nie czuję jakiejś wielkiej potrzeby kupna właśnie tego koloru Lit. Stanę przy swoim rozświetlaczu z tej serii. I być może jak go skończę, to kupię właśnie ten kolor albo ponownie ten, który mam. Jeszcze nie wiem. Natomiast formuła jak najbardziej na tak, natomiast nie czuję potrzeby kupna nowego koloru z tej serii. Bardzo pozytywnie również odebrałam tą maskarę z Benefitu. Ją na pewno zużyję do końca, tą próbeczkę. Jeżeli dalej będzie tak pięknie wyglądać na oczach, to bardzo możliwe, że kupię właśnie opakowanie tej maskary jako kolejnej. Puder od KVD również bardzo fajnie wygląda na twarzy, natomiast ta próbka jest mimo wszystko ogromna, więc zamiast kupować dużego opakowania, po prostu dodam ten puder do rotacji z innymi pudrami. Cienie Nataszy oczywiście były fantastyczne, to chyba nikogo nie dziwi, mnie już na pewno nie. I tak patrzę, co jeszcze mi tutaj zostało. Jeżeli chodzi o tą szminkę od Armani, na ustach jej naprawdę w ogóle nie czuć. Kolor jest piękny, soczysty, ale oczywiście jest to za wcześnie, żeby cokolwiek wyrokować, także na pewno jeszcze ją popróbuję, zarówno tej czerwonej, jak i tych 2 pozostałych kolorów. Tak naprawdę jedyne, co mi się zupełnie nie sprawdziło, to ten podkład od Guerlain. Nie jest on po prostu przyjazny suchym cerom, co poniekąd czułam, widząc, że jest to podkład matowy, natomiast chciałam go sprawdzić. Kolor wydawał mi się też odpowiedni, ilość próbki naprawdę bardzo duża. To niestety mam ochotę wyrzucić prosto do kosza. Spróbuję jeszcze raz bez tej bazy ze Smashboxa, prosto na mocno nawilżającą pielęgnację. Może wtedy będzie lepiej wyglądał, aczkolwiek przyznam się, że jakoś nie mam wielkiego parcia, żeby tego produktu używać. Mam jeden podkład taki typowo matowy, który rzeczywiście tych suchych skórek mi nie podkreśla. Mówię tutaj o podkładzie od Toma Forda. Mam też drugi matowy od Guerlain, który znowu mi nie leży, także wydaje mi się, że po prostu Guerlain nie jest dla mnie. Użyłam jeszcze tego korektora z Milk jako bronzera. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się, jak działałby jako korektor. Jako bronzer był bardzo przyjemny, natomiast żaden z tych kolorów tutaj próbek nie był wystarczająco jasny, abym użyła go jako korektora. Także nie mam zdania. Czego jeszcze użyłam? Użyłam tutaj tej bazy pod cienie od Urban Decay. To jest klasyk, bardzo dobra baza. Czy przebija bazę z Rare Beauty? Raczej nie. Aczkolwiek jest to na pewno solidna baza, którą wiele ludzi ma w swoich ulubieńcach. O, i widzę jeszcze jedną próbkę, której w ogóle nie użyłam. Mianowicie jest to mgiełka do utrwalania z Make Up Forever. Także użyję jej teraz. Zupełnie mi się schowała pomiędzy innymi próbkami. Ciekawy zapach. Ma być to mgiełka nawilżająca. Ten spray zazwyczaj w tych małych próbkach jest koszmarny i ten również daje dosyć duże krople. Nie wiem, jak wygląda wersja pełnowymiarowa, natomiast ta mała dosyć mocno chlapie po twarzy. Zapach przyjemny, natomiast jak działa, zapewne wrócę z taką mini recenzją w filmie o denku, ponieważ na pewno tą malutką próbeczkę zużyję. I słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, czy Wy zużywacie swoje próbki regularnie, czy może tak jak ja po prostu je
odkładacie na bok. Jeżeli tak jest, to zachęcam Was do wyjęcia tej próbek i spróbowania zrobienia pełnego bądź części makijażu właśnie próbkami, a nuż znajdziecie coś fajnego. Dziękuję wielkie za oglądanie. Życzę Wam przemiłego popołudnia, poranka czy nocy, nie wiem kiedy oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!